Moi drodzy, dzisiaj serdecznie zapraszam Was na odcinek, w którym będę w stanie wypytać nieco bardziej naszego gościa o to, jak dokonuje się najważniejszych wyborów, jeśli chodzi o to, jak przebiegnie nasza podróż lotnicza. To znaczy, kto decyduje i jak decyduje o tym, co zjemy na pokładzie samolotu, czego się napijemy, w jakim fotelu zasiądziemy. Myślę, że przed nami jest naprawdę fascynujący temat, więc już na tę rozmowę Was serdecznie zapraszam i do zobaczenia za moment. Maciek Kowalów-Czany z nami zgodnie z zapowiedzią. Uwaga, kierownik działu Customer Experience w Biurze Rozwoju Produktu i Customer Experience. Maciek, masz najdłuższą wizytówkę świata chyba. Tak, to prawda, chociaż umknęło jedno słowo, bo to jest dział strategii Customer Experience. Ojej, przepraszam, rzeczywiście, widzisz, to teraz jeszcze dodatkowo popsułem. No to by była jeszcze taka wizytówka, w której trzeba jeszcze dokleić boczek, żeby się zmieściło. Tak. Ale też masz piękne historyczne nazwisko, w związku z tym tutaj podejrzewam, że też czasami sprawia trochę kłopotów pewnie prawidłowa wymowa, ale jesteś przyzwyczajony, podejrzewam, do tego. Tak, to prawda. No tak to jest, jak się ma dziedzictwo historyczne, się nosi cały czas. Ale a propos dziedzictwa, to ciekawe bardzo jest to, że w momencie, w którym my mówimy o twojej codziennej pracy, to ty tak samo trochę sięgasz do dziedzictwa w ramach twojego zajęcia dodatkowego, bo zdradziłeś mi przed naszym nagraniem, że też zdobyłeś uprawnienia do tego, żeby móc pracować jako personel pokładowy i jest to chyba dość nietypowa sytuacja, jak mówimy o kimś, kto pracuje jakby w wewnętrznym dziale, w biurze na ziemi, a mimo wszystko zdecydowałeś się na taką ścieżkę i dlaczego tak się stało? To jest realizacja jakiegoś twojego marzenia? Wbrew pozorom to nie jest coś bardzo nieoczywistego, bo takich osób jest sporo u nas w biurze. Natomiast w moim przypadku ta ścieżka była o tyle nietypowa, że ja zacząłem pracę od biura w locie i dopiero potem zacząłem latać. Natomiast mamy sporo osób, które po prostu po lataniu stwierdziły, że chciałyby się realizować w biurze albo łączą te obowiązki, więc o tyle ta historia była trochę inna. Dlaczego? No jest to przede wszystkim super pomocne w mojej pracy. Moim takim podstawowym zadaniem jest zbieranie opinii pasażerów lotu. No i fajnie jest zobaczyć po pierwsze na żywo, jak to wygląda. Łatwiej jest wtedy te opinie analizować, a po drugie bardzo dużo tych opinii można wtedy zebrać właśnie tak od razu, nie za pomocą ankiety czy innych narzędzi. No tak, bo tak dosłownie słyszysz na pokładzie, co się dzieje. Czyli ty jesteś takim odwróconym, tajemniczym klientem, czy jesteś tajemniczym pracownikiem. Jestem tajemniczym pracownikiem, tak. W taki sposób to działa. No właśnie, bo też powiedzmy, czym ty się zajmujesz na co dzień, dlatego że, powiedz mi, czy ja dobrze to rozumiem. Wszystko to, co my widzimy i czego doświadczamy właściwie od momentu, kiedy kupujemy bilet, do momentu, kiedy lądujemy, to wszystko to, co widać, czego można dotknąć, to w dużej mierze zostało w jakiś sposób ustawione albo wdrożone przez twoje biuro, tak? I tak i nie. I tak i nie. Bo tak naprawdę mówiąc o wszystkim, czego nasi pasażerowie doświadczają, co widzą, co czują, myślimy o całej firmie, no bo wszyscy się tym zajmujemy. Natomiast to biuro, w którym ja pracuję, to jest zespół ponad 100-osobowy. Odpowiada przede wszystkim za ten wycinek lotniskowo-pokładowy, czyli to, co z perspektywy pasażera linii lotniczej jest teoretycznie najważniejsze, no bo mówimy o locie samolotem w przypadku linii lotniczej. Natomiast współpracujemy z zespołami, które dotykają tych elementów oferty pozostałych, czyli naszej strony internetowej, naszego contact center. Tak naprawdę cała ta długa w przypadku linii lotniczej ścieżka klienta jest przez jakiś zespół w locie opiekowana. Okej, czyli to jest doświadczenie całe lotniskowe, to jest ten moment, czyli o tyle istotny, że w sumie taki, który nam się najbardziej kojarzy z podróżą i teraz od waszych wyborów w zakresie właściwie wszystkiego będzie właśnie zależało to, czy się komuś podobało, czy też nie, bo kiedy my mówimy o doświadczeniu, to o jakiej skali rozmawiamy? Czy to jest, nie wiem, kwestia tego, no rozumiem, że na przykład co zje ktoś na pokładzie, prawda? Tak. Doświadczenie. To jest tak, że wy się nagle doktoryzujecie z tego konkretnego tematu i się zastanawiacie, wow, co byśmy zrobili, jak my byśmy się czuli dobrze jako pasażerowie. Jakich narzędzi w ogóle używacie do tego, żeby ostatecznie ten konkretny zagłówek albo ta konkretna potrawa znalazła się na pokładzie?
No, tych czynników, które musimy wziąć pod uwagę, jest ogrom i to może wydawać się pozornie proste, tak? Wybieramy, czy to będzie kotlet schabowy, czy pierogi, ale to tak nie wygląda, bo w ogóle myśląc o sektorze usług, lotnictwo jest chyba jedną z silniej regulowanych branż, więc jest super dużo takich ograniczeń, o których nie myślimy na pierwszy rzut oka, które my musimy wziąć pod uwagę. No, a przede wszystkim to dokonując tych wyborów myślimy jednak o naszych pasażerach, bo mimo, że jesteśmy dosyć dużym zespołem, bo tak jak powiedziałem, ponad 100-osobowym, no to wsłuchujemy się jednak w głos, w oczekiwania naszych gości i mimo, że ja sam odpowiadam za przygotowywanie na przykład rekomendacji standardu cateringu, to niejednokrotnie przygotowywałem rekomendacje, pod którym pasażer Maciek by się nie podpisał. Okay. Natomiast akceptuję ten fakt, że czasami jest się mniejszością. Rozumiem. Ciekawe, no bo wtedy trochę musisz wbrew sobie zadziałać, ale musisz wziąć pod uwagę jakąś szerszą opinię, albo też właśnie regulacje w zakresie bezpieczeństwa chociażby nawet, no bo nie wszystkich rzeczy jesteście w stanie rzeczywiście tutaj przeskoczyć. Mam bardzo fajną anegdotę z tym związaną. Śmiało. Dotyczy ona, myślę, że już flagowych w locie drożdżówek, które wprowadziliśmy jakiś czas temu i to był taki super skomplikowany proces, gdzie faktycznie długo szukaliśmy tego produktu, bo zależało nam na tym, żeby on był naturalny, bez sztucznych konserwantów, żeby miał ten akcent polski. No jednak drożdżówka jest takim polskim wypiekiem. Testowaliśmy potem te produkty, pytaliśmy pasażerów o to, czy to im smakuje, czy nie, czy to jest za duże, za małe, za słodkie, za słone, więc zbieraliśmy te opinie. Naprawdę w takiej skali to było, że pytaliście o takie szczegóły? Włącznie z tym, że pasażerowie wybierali ulubione smaki. Natomiast potem, kiedy już zdecydowaliśmy się, że to jest to, znaleźliśmy, przyszedł czas na znalezienie opakowania. No i my, uniesieni tą falą naturalności i prostoty tego produktu, stwierdziliśmy, że czymś, co tak idealnie to dopełni, będzie biodegradowalne opakowanie. Że ono też będzie takie przyjazne środowisku, minimalizujące ten ślad węglowy. No i co się okazało, te opakowania zaczęły się biodegradować, zanim trafiały do pasażerów. No i to jest, myślę, że taki fajny przykład tego, że my możemy chcieć mieć super pomysł, ale musimy wziąć pod uwagę specyfikę tego łańcucha logistycznego, ciągów chłodniczych, tego jak te załadunki są przygotowywane. To jest po prostu ogromna operacja. My tych drożdżówek dostarczamy kilka milionów w ciągu roku. O wow, to rzeczywiście za dobrze to zrobiliście, za dobrze to się degradowało, rozumiem. A powiedz mi, w momencie, w którym mówimy o dokonywaniu jakichś wyborów, bo w sumie tym się cały czas zajmujecie i rozumiem, że też pomaga ci to, że będąc na pokładzie samolotu widzisz, jak to działa w praktyce, to czy w waszym przypadku to jest w miarę normalne, że coś wprowadzacie i po jakimś czasie jest dokonywana korekta, czy wy jakby staracie się od samego początku dobrze trafić? W takim znaczeniu, że nie ma trochę miejsca na błąd, bo na przykład zamówiliście 1 milion drożdżówek, w związku z tym wypadałoby, żeby było w porządku. I tak się zastanawiam, na ile gdzieś tam z tyłu głowy macie coś takiego, nie pomyl się Maciek, dlatego że jak się pomylisz, to będą tragiczne konsekwencje. Znaczy mamy to z tyłu głowy za każdym razem, ale jesteśmy przygotowani na to i myślę, że podstawą tych naszych działań jest właśnie ta myśl, że robimy to dla naszych gości i oni też mają prawo zmienić zdanie w trakcie. Czasami jest tak, że produkt, który wybraliśmy, który wprowadziliśmy, super się sprawdza przez jakiś czas, a potem wydarza się coś, co powoduje, że trzeba go zmienić. No i nie wiem, super przykładem jest zmiana smaku drożdżówki, tak? Przyszedł taki moment, że nasi pasażerowie stwierdzili, chcemy czegoś innego, więc my wtedy też bierzemy te opinie, no to nie obrażamy się. Jasne. Tylko robimy to właśnie z myślą o tym, jakie są oczekiwania. Natomiast staramy się minimalizować to ryzyko. Korzystamy z poprzednich doświadczeń, korzystamy z różnych narzędzi, które mamy do badania. Bardzo często testujemy te rozwiązania. Tu też mam taki, wydaje mi się, ciekawy przykład. Wrócę do tematu foteli. Ostatnio mogliśmy już po kilku latach pochwalić się planami retrofitu tak zwanego, czyli to jest taki remont generalny, który nasze największe we flocie samoloty, czyli Boeingi 787 Dreamliner będą przechodzić wkrótce. No i to jest prawdziwy remont generalny, bo zmieni się wszystko. Właśnie fotele, częściowo układ kabiny, też bufety z perspektywy załogi. Dużo tych elementów będzie modyfikowanych. No więc musieliśmy te nowe fotele wybrać. No i to jest ogromny zakup. Takie fotele są bardzo drogie, myślę, że mogę to zdradzić.
Bardzo długo trzeba czekać na ich wyprodukowanie. One muszą przejść super dużo takich bardzo rygorystycznych testów. Na przykład test przeciążenia 16G. O wow, 16G to z tego co pamiętam, to w momencie, w którym lecisz myśliwcem jest chyba 7 albo 9, chociaż nie tak. Tak, myślę, że nie będę zagłębiał się w szczegóły, w jakich sytuacjach takie przeciążenie właśnie, mogłoby spotkać ten fotel, bo nikt z nas nie chciałby się w nich znaleźć. Natomiast musi wytrzymać. Musi wytrzymać. Jasne, więc to nie jest tak, że sobie wybierasz to po tym jak chcesz, tylko właśnie to są te przepisy, o których wspominałeś, kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Tak, ale z drugiej strony takich foteli, które wytrzymają jest kilka czy kilkanaście na rynku. No więc też postanowiliśmy zapytać naszych pasażerów o zdanie. No ale jak opowiedzieć o fotelu, tak? Pokazać zdjęcie, nie wiem, powiedzieć, że tu będzie mięciutki, a tutaj się rozłoży stolik, to nie jest przekonujące. No więc my po prostu ściągnęliśmy wszystkie te fotele, które były rozważane do wyboru, do zakupu. Wsadziliśmy je w jedną dużą przestrzeń i zaprosiliśmy naszych pasażerów. Wow. I powiedzieliśmy, proszę spróbujcie, ocencie, powiedzcie, co uważacie. Super fajne wydarzenie. I teraz możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że te fotele, które się pojawią na pokładach, to jeszcze chwilę potrwa, ale one wkrótce tam będą, zostały wybrane też przez naszych pasażerów. Super, to jest bardzo przemawiający do wyobraźni przykład. Tylko tak się zastanawiam, jeśli to oczywiście nie jest jakaś tajemnica, przecież to są super nowe samoloty z tego co pamiętam. Czemu wy wymieniacie fotele w nich już teraz? By się zużyły? Są nowe, ale nasz najstarszy Dreamliner skończył albo skończy w tym roku 12 lat. Naprawdę? To tak, ja czas szybko leci. Że to właśnie się niedawno pojawiło, że wszyscy żyliśmy tym, że są najnowocześniejsze samoloty w locie. 12 lat, wow. Tak, nadal są super komfortowe, ale latają dużo, daleko. No i też chcielibyśmy, żeby nie odstawały od innych elementów naszej oferty, którą cały czas unowocześniamy, więc przyszedł po prostu czas na remont. Okej. Wcześniej wspomniałeś o tym, że ta mityczna i flagowa drożdżówka się zmieniła. Ja nie wiem, czy ja zarejestrowałem tę zmianę. To znaczy, wydawało mi się, że zawsze tam była jagodzianka. Nie było jagodzianki? Postawiliśmy na sezonowość, okay. Więc te smaki zmieniają się kilka razy w ciągu roku. Jagodzianki faktycznie podajemy na pokładach w miesiącach letnich, kiedy mamy dostęp do jagód. A na przykład w okresie przedświątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia mamy drożdżówki ze śliwką z cynamonem i paszteciki z kapustą i z pieczarkami. O wow, to tak trochę brzmi akcent świąteczny. To prawda i tak regionalny trochę. Czy to jest też, chyba że to źle czytam, ale wydaje mi się, że to jest jakiś charakterystyczny element dla Polski, który też musicie wziąć pod uwagę. Tak. Wprowadzając zmiany, tworząc na przykład oferty posiłków, szukamy zawsze balansu między akcentami lokalnymi polskimi i akcentami z tego kraju, do którego latamy. Dlatego jeśli polecisz naszym rejsem do Seulu na przykład, to z jednej strony będziesz mógł spróbować tepoków, to są takie tradycyjne kluseczki ryżowe. Tak, w charakterystycznym kształcie. Tak, albo bibimbapu, to jest też takie tradycyjne koreańskie danie, ale z drugiej strony będziesz mógł zjeść śliwkę w czekoladzie. Więc mamy taki miks akcentów naszych, międzynarodowych i lokalnych. To jest o tyle super ciekawy temat, że o ile mówimy o koreańskiej kuchni, no to my ją mamy w miarę oswojoną ze względu na to, że jest dużo takich restauracji, ale też z drugiej strony myślę sobie, co z tymi kierunkami, które są już takie dla nas zupełnie egzotyczne i my nie dość, że nie znamy tej kuchni, to jeszcze ona może być dla nas w pewien sposób dziwna, mówiąc wprost. To jak się udaje zaplanować i znaleźć ten kompromis, o którym wspomniałeś, na takich właśnie trasach bardziej egzotycznych? Nie wiem, Azja jakaś taka, Kazachstan, tego typu rejony. Tak, właśnie myślę, że ta Azja jest takim ciekawym przykładem. My zawsze szukamy jakichś inspiracji na miejscu przed uruchomieniem takiego połączenia. Radzimy się naszych catererów. To są takie firmy, które dostarczają nam posiłki w tych portach, do których latamy, bo nie zawsze możemy je zabrać z Warszawy na lot wylotowy i powrotny. No i oni nam opowiadają o tym, co lokalnego mogliby zaproponować. Często idąc kluczem tego, co po prostu jest tam super popularne. I na przykład w Kazachstanie wizyta w dowolnym supermarkecie w Astanie przed lodówką z mlekiem daje nam możliwość wyboru mleka końskiego, wielbłądziego lub krowiego. Tak? No i dla nich to jest produkt po prostu dostępny w sklepie. No my nie zdecydowaliśmy się na taką egzotykę, nie podajemy mleka wielbłąda.
Ale mieliście do zaproponowanego coś takiego właśnie... No my dopytujemy po prostu o możliwości i sami podpowiadamy, co I potem dyplomatycznie mówicie, no może zostańmy przy zwykłym mleku. Tak. Rozumiem. Ale też często korzystamy z tych rekomendacji, bo też szukając tego balansu między polskimi akcentami międzynarodowymi a lokalnymi z tego portu, do którego latamy, zawsze bierzemy też pod uwagę to, kogo będziemy gościć na pokładach naszych samolotów, bo to się zmienia i to też jest często bardzo nieoczywiste. LOT jest linią, która oferuje połączenia z przesiadką i to nie jest tak. Ja często z tym się spotykam, rozmawiając z moimi znajomymi i na przykład mówię, mamy 5 lotów dziennie do Wilna. I oni są tacy zaskoczeni i mówią, ale kto lata z Warszawy do Wilna, że macie aż 5 samolotów dziennie na tej trasie? No to nie zawsze są ludzie, którzy podróżują tylko między Warszawą a Wilnem, tylko to są pasażerowie wsiadający w Wilnie i lecący na przykład przez Warszawę do Seulu. Więc my zawsze przed zaproponowaniem menu sprawdzamy, kogo będziemy gościć na naszych pokładach, bo czasami są to nieoczywiste grupy, czy etniczne, czy narodowościowe. Na przykład wozimy bardzo duże grupy Ormian, którzy podróżują między Erywaniem a Los Angeles przez Warszawę. No więc myśląc o menu na trasę Warszawa-Los Angeles, pewnie nie byłoby moją pierwszą myślą, że tam powinno być coś dla Ormian. No ale okazuje się, że tak jest. Bierzemy to pod uwagę. I w przypadku Seulu jest faktycznie tak, że ogromną część naszych pasażerów stanowią Koreańczycy. No i tam tych akcentów koreańskich jest super dużo i pozwoliliśmy sobie na odrobinę szaleństwa i faktycznie nie ingerowaliśmy w te dania koreańskie, mimo że one często dla nas mogą być trochę za ostre albo bardzo nietypowe smakowo. Natomiast one są super lubiane przez pasażerów koreańskich i oni cieszą się, że na pokładzie nie swojej linii narodowej też mogą mieć takie lokalne doświadczenia. Ciekawe to jest dla mnie pod tym względem, że zawsze mi się tak wydawało, że jak podróżuję do jakiegoś zakątku świata, to właśnie tym bardziej chętnie bym spróbował czegoś innego, ale wiem, że są takie grupy narodowe, które w momencie, kiedy wylatują gdzieś za granicę, to szukają restauracji, która serwuje im te tamtejsze dania. Myślę, że Polacy nie mają takiej cechy, bo nikt nie szuka kotletu schabowego czy pierogów na miejscu, gdzie dolatuje właśnie do jakiegoś egzotycznego kierunku, ale też bardzo mnie zaciekawiło to, że powiedziałeś o zdaniu swoich znajomych i ja ostatnio przeżyłem taką sytuację, w której relacjonowałem jakiś taki lot, który w ogóle wcale nie był bardzo daleki i wspominałem o tym, że no właśnie że tam czekałem na swój posiłek i dostałem go dość szybko przed innymi osobami i ktoś mnie zapytał, czemu dostałem go przed innymi osobami. Ja powiedziałem, że dlatego, że to no jakby zawsze się to menu indywidualne dostaje jako pierwszym. Czyli to był posiłek specjalny. Tak, to był posiłek specjalny, który właśnie można na wielu lotach sobie zamówić, nawet bez dodatkowej opłaty, ale właśnie byłem zaszokowany tym, jak bardzo moi znajomi nie wiedzieli tego, że można coś takiego zrobić. Tak. A jednak taka opcja istnieje, prawda? Tak, istnieje. Tych posiłków w ofercie jest kilkanaście. I są to posiłki, które odpowiadają z jednej strony na takie specyficzne potrzeby żywieniowe związane na przykład z jakąś chorobą. Mamy na przykład posiłek dla diabetyków albo posiłek bezglutenowy. Więc to jest pierwsza grupa. Mamy też drugą kategorię posiłków specjalnych i to są posiłki spełniające wytyczne różnych religii. Mamy tam na przykład posiłki halal, posiłek koszerny, ale mamy też taki ciekawy posiłek dżinijski. Co to takiego jest? Jest to taki specyficzny rodzaj diety wegetariańskiej, która wyklucza warzywa korzeniowe. Okay. Ma to związek właśnie z religią tych osób. No i też nawet na tego typu wymagania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Wisienką na torcie posiłków specjalnych jest tak zwany posiłek specjalny, bez nazwy, gdzie pasażer może wybrać 2 alergeny, które chciałby wykluczyć z tego posiłku i my też taki posiłek przygotujemy na życzenie pasażera. Teraz właśnie tak pomyślałem z tyłu głowy, że może ja się niepotrzebnie tutaj przyznałem do tego tematu, bo nie wiem, na ile sprawiam wam dodatkowego kłopotu wtedy, kiedy myślę sobie, okej, lecę tam do Rzymu, marzę o wiesz, posiłku Hindu, chociaż akurat to jest za krótka trasa, ale właśnie często właśnie tę azjatycką, hinduską kuchnię wybieram, bo one są zawsze super dobre i bardzo aromatyczne i właśnie świetnie towarzyszą długim lotom. Ale rozumiem, że wy nie macie z tym problemu za bardzo.
O, zobaczyłem twoją minę. Tak, ja nie nazwałbym tego problemem, jest to dla nas wyzwanie. Jest to wyzwanie, ale myślę na przykład o naszych rejsach do Delhi i do Mumbaiu, gdzie faktycznie tych posiłków hinduskich zamawianych było bardzo, bardzo dużo i czasami dostarczaliśmy więcej porcji specjalnych na pokład niż standardowych, ale dla nas to jest po prostu sygnał, że to menu standardowe nie spełnia oczekiwań większości pasażerów i dostosowaliśmy je do tego. I teraz ta porcja specjalna jest porcją standardową, a jeśli ktoś chce wybrać inną, no to też ma taką możliwość. No właśnie i teraz dotykamy tego głównego tematu pod tytułem opinia pasażerów, bo ty jesteś czasami tajemniczym pracownikiem i zbierasz informacje bezpośrednio z pokładu, a teraz zastanawiam się, czy stosujecie czasami praktykę tajemniczego gościa, w którym ktoś z waszego biura, nie wiem, czy się przebiera w takie okulary z tym nosem, żeby nie zostać rozpoznanym i jesteście po prostu tajemniczymi gośćmi po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko przebiega, czy macie jakieś innego rodzaju sposoby na to, żeby się dowiedzieć, co faktycznie ludzie myślą o ofercie i o wszystkich rzeczach, których doświadczają? Taką rzeczą, która mnie każdego dnia zadziwia w tej pracy, jest to, jak różne są oczekiwania naszych pasażerów. I my zrezygnowaliśmy z takiego podejścia tajemniczy klient i postawiliśmy jednak na skalę i wyszliśmy z takiego założenia, że lepiej jest zapytać prawdziwych naszych pasażerów, wszystkich, których możemy o to zapytać. No i po prostu zobaczyć, co wśród nich cieszy się popularnością, a co nie, niż stawiać na nasze indywidualne doświadczenia. Do wszystkich pasażerów po odbytej podróży wysyłamy taką krótką ankietę, w której dopytujemy o to doświadczenie, o wrażenia. Mamy super nowoczesne narzędzia, które pozwalają nam potem sprawnie wykorzystywać te dane. No i to z sukcesem zastąpiło właśnie takiego tajemniczego klienta. No w sumie nie pomyślałem o tym, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z ogromną skalą, bo przecież z ankiety to sam parę razy taką ankietę wypełniałem, w związku z tym rozumiem, że to wam daje naprawdę sporą dozę danych, a tak naprawdę w momencie, w którym mamy tajemniczego klienta, to jest to indywidualna preferencja tej konkretnej osoby, która jest tajemniczym klientem i też sam powiedziałeś o tym, że wtedy jest konflikt wszyscy pasażerowie versus gust tej konkretnej osoby. Jasne, rozumiem logikę, która za tym stoi i rozumiem, że to jest trochę też tak, że w momencie, w którym zbieracie te dane, to właśnie na podstawie tego są dokonywane korekty i teraz jeśli mówimy o właśnie takich konkretnych działaniach, które robicie na podstawie takiego doświadczenia, czy to jest tak, że to są zmiany, które bywają fundamentalne na takiej zasadzie, że są ogłaszane jako wielki news pod tytułem zmieniliśmy catering, czy to są takie rzeczy, których my jako pasażerowie raczej nie zauważamy ze względu na to, że to są sprawy, które no wiesz, tak dla was mają znaczenie, a dla nas to jest po prostu lot samolotem i być może ktoś nam podał coś innego do jedzenia niż normalnie. Tak się zastanawiam, na ile wokół tego się powstaje jakiś taki rodzaj wielkiego wydarzenia, jak tak na przykład wiesz, lot ogłasza nowy kierunek, to się o tym dużo mówi. Nie? Tak myślę o medialności tych waszych zmian. Myślę, że to jest miks i medialnych zmian, i tych mniej medialnych. Chwaliliśmy się w tym roku nowym szkłem na naszych pokładach, które produkuje dla nas Huta w Krośnie. I to jest w ogóle moim zdaniem totalnie magiczne, bo LOT i Krosnoglas łączy taka ciekawostka, że mamy blisko 100 lat, jedna i druga firma. Jesteśmy polskimi firmami, więc to jest coś takiego, czym chcemy się chwalić, co pokazujemy. Robimy super zdjęcia tych nowych produktów i wszystkim chcielibyśmy je pokazać. Wprowadziliśmy nową porcelanę, też po 12 latach to jest duża zmiana. Więc są takie zmiany, ale są też takie mniejsze zmiany, które usprawniają to doświadczenie pasażera, mimo że on nawet nie wie, że ono mogło być gorsze. Ale to jest okej, bo nie zawsze reagujemy. Czasami jesteśmy też proaktywni, bo sami wypatrujemy jakieś aspekty, które wymagają poprawy. I nie wiem, jak jest to u was, ale wydaje mi się, że tak się ogólnie przyjęło twierdzić, że w branży usługowej bardzo często klient wypowiada się w formie ankiety czy jakiejś opinii, zazwyczaj wtedy, kiedy coś jest nie w porządku. I tak sobie myślę o tym, że na pewno z punktu widzenia całego doświadczenia jesteście na przykład w stanie wskazać takie obszary, w których doświadczenie z linią lotniczą jest najbardziej stresujące. Czy to jest, nie wiem, jakiś określony etap tego bycia na przykład na lotnisku czy na pokładzie? Czy jesteście w stanie wskazać takie momenty, które są najtrudniejsze, najbardziej zapalne? Ja myślę o 2 takich etapach.
Pierwszy to jest taki, w którym możemy znaleźć się w sposób zaskakujący, czyli to jest nieregularność tak zwana, my tak to nazywamy. Czyli to jest ten moment, kiedy coś idzie niezgodnie z planem. Czy to jest opóźnienie, czy odwołanie rejsu. To jest super stresujące i my też rozumiemy, że to jest super stresujące, dlatego robimy co w naszej mocy, żeby otoczyć tego pasażera opieką. I tak naprawdę wszyscy nasi pracownicy, tak zwani frontline'owi, którzy z pasażerem stykają się w trakcie podróży, mają różne narzędzia do dyspozycji, które pozwalają tą opieką pasażerów otoczyć. Natomiast to jest zrozumiałe, że jest to coś bardzo, bardzo stresującego. Drugim takim momentem, w którym wszyscy znajdujemy się podróżując samolotem, jest boarding, tak zwany, czyli to jest ten moment, kiedy wchodzimy na pokład samolotu, opuszczamy budynek lotniska, trafiamy na pokład, zajmujemy swoje miejsce, umieszczamy swój bagaż podręczny i też z perspektywy stewarda mogę powiedzieć, że to jest równie stresujący moment dla personelu pokładowego. Naprawdę? Że akurat ten? Myślę, tak sobie pomyślałem, że tak się wchodzi po prostu, nie? No tak, ale mamy presję czasu, chcemy odlecieć punktualnie. No tak. Zwłaszcza w Europie często jest tak, że jeśli nie odlecimy punktualnie, to potem musimy czekać na nasze miejsce, bo przestrzeń powietrzna jest bardzo, bardzo zatłoczona. Więc to jeszcze to przedłużenie, to opóźnienie wydłuża. No tak, musimy umieścić bagaż podręczny, zabezpieczyć go, znaleźć swoje miejsce. Czasami zdarza się tak, że ktoś odprawił się późno i na przykład jest rozdzielony ze swoją drugą połówką, więc szukamy też zawsze jakiegoś rozwiązania, żeby pomóc. Nawet jeśli to jest bardzo krótki rejs, szanujemy też to, że dla kogoś to może być bardzo ważne, żeby lecieć obok bliskiej osoby. Tak, więc to myślę o tych dwóch chyba etapach podróży, o tych dwóch momentach. Tak się zastanawiam, na ile twoje biuro może mieć wpływ na to. W sensie nie chcę odbierać sprawczości, ale myślę sobie, że te rzeczy są po prostu takie, jakie są ze względu na przykład na regulacje związane z bezpieczeństwem i w momencie, w którym ktoś siada i tam nie może mieć tam tej walizki na swoich kolanach, to ja mam też pełną świadomość, że najczęściej to tą złą jest właśnie stewardessa albo steward, którzy mówią, że no jednak nie wolno, a to jest kwestia jakiegoś szerszego kontekstu, na przykład przepisów lotniczych. Ale tak myślę sobie, że czy wy jakkolwiek jesteście swoimi działaniami w stanie wpłynąć na to, żeby ktoś miał, nie wiem, chociażby nawet większe zrozumienie, że to nie jest tak, że ktoś jest niemiły i nie pozwala na pewnego rodzaju działania, albo to, że to się musi po prostu odbyć sprawnie, bo tak jak powiedziałaś, harmonogram lotów jest nieubłagany i to oznacza kłopoty. I myślę sobie, czy to jest jakaś rzecz, którą jesteście w stanie wdrożyć, nie wiem, w zakresie kompetencji miękkich personelu pokładowego, czy to jest jakieś rozwiązanie systemowe, bo tak myślę sobie o tym, że niektóre rzeczy są po prostu stresujące i chyba je zaakceptujemy, chyba że wy nie akceptujecie i coś robicie w tym kierunku. Działamy, znaczy my zawsze szukamy rozwiązań, niezależnie od tego, czy to się wydaje proste czy nie. To, co możemy robić i robimy we współpracy z innymi biurami u nas w locie, to też stawiamy na poinformowanie pasażerów o tym, jak przygotować się do podróży. I myślę, że to jest taki interesujący wątek, na przykład bagaż podręczny, limity. One nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że linie lotnicze mają ogromną żądzę zysku i muszą charge'ować za każdy dodatkowy kilogram. One wynikają też z pojemności półek w samolotach, miejsca na bagaż pod poprzedzającym fotelem. No my po prostu jesteśmy w stanie policzyć, ilu pasażerów będziemy mieli na pokładzie. Każdy z nich może ten bagaż podręczny przewieźć, no i musimy mieć pewność, że każdy z nich będzie miał taką możliwość w ramach tej podróży. Coś, z czym ja na przykład stykam się na pokładzie, to jest taka niechęć do korzystania z takich alternatywnych przestrzeni na bagaż na pokładzie, czyli na przykład przestrzeni pod fotelem. Że jest niechęć? Ja tam zawsze wszystko chcę włożyć, żeby mieć blisko siebie, ale rozumiem, że pasażerowie preferują, żeby było na górze? No tak, no bo jest wygodniej i to jest okej. Wiadomo, że wtedy jest wygodniej. Natomiast mamy czasami na pokładzie mniejsze bagaże podręczne. No i po prostu w trosce o to, żebyśmy odlecieli na czas i żeby każdy swój bagaż mógł zabrać, musimy zrobić czasami miejsce na półce na większy bagaż, który pod fotelem się nie zmieści. Jasne. Więc zawsze namawiamy naszych pasażerów do przestrzegania tych poleceń czy sugestii personelu pokładowego, bo one nie są złośliwością, tylko właśnie troską po pierwsze o bezpieczeństwo, które dla nas jest na pokładzie zawsze taką nadrzędną
wartością, a po drugie właśnie taki punktualny odlot samolotu. Rozumiem. Tak jak cię słuchałem przed chwileczką, to pomyślałem, wyszedł z ciebie przez moment pracownik personelu pokładowego, bo użyłeś stwierdzenia pod poprzedzającym fotelem. To jest zawsze to zapowiedzi, cytaty. Tak. Więc rozumiem w pełni. A to doświadczenie tak czysto praktycznie przydało ci się kiedyś właśnie doświadczenie z pokładu samolotu i miało wpływ bezpośrednio na twoją pracę, że pomyślałeś, my pomyśleliśmy o tym, że w sali konferencyjnej zupełnie na ziemi coś może zadziałać, a ostatecznie coś nie zadziałało w ramach weryfikacji tego na górze. Było coś takiego kiedyś u ciebie? Było. Myślę, że dużo takich pomysłów nie zostało zrealizowanych już z tą wiedzą, no bo samolot jest specyficznym miejscem pracy, w ogóle specyficznym środkiem transportu. Mogę się chyba podzielić taką refleksją, że im dłużej pracuję w linii lotniczej, tym bardziej mnie zadziwia, że samolot lata. Okay. Mimo że znam te zasady i jakby totalnie rozumiem te prawa, które sprawiają, że on się odrywa od ziemi. Za każdym razem, kiedy siedzę w samolocie i on startuje, jest to dla mnie niesamowite i niezrozumiałe, że taka masa wzbija się w powietrze. Natomiast cechą tej metalowej rury, którą się przemieszczamy na drugi koniec świata, jest to, że ona nie jest z gumy, bo jest z metalu, więc ma ograniczoną pojemność. No i to jest takie ograniczenie dla nas duże, bo z jednej strony na przykład w naszym Dreamlinerze lecącym do Nowego Jorku w klasie biznes chcielibyśmy zapewnić doświadczenie restauracyjne i je zapewniamy, no ale z drugiej strony nie jesteśmy w restauracji. Ta restauracja leci 10 km nad ziemią, 1000 km na godzinę. Rozumiem. No tak i rzeczywiście wtedy doskonale wiesz, kiedy znajdujesz się jako personel pokładowy w tej ograniczonej przestrzeni, to na przykład to, że nie jesteś w stanie mieć kilkunastu smaków jakiegoś napoju, soku, bo nie ma gdzie tego trzymać. A z drugiej strony, już będąc pracownikiem na dole, wiesz o tym, że są wymagania w zakresie tego, żeby tam był sok jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy i wszystkie inne rzeczy. Więc to jest taka nieustanna, podejrzewam, walka między jednym a drugim, prawda? No właśnie, bo jeśli nasi pasażerowie zgłaszają, że lecąc do Stanów chcieliby na przykład zjeść burgera, no to jest super uwaga i to jest w ogóle bardzo taka jakościowa uwaga, no bo jest konkretna, tak? Nie musimy się domyślać, co ktoś miał na myśli, tylko to jest prosty komunikat. Chcę burgera. No w samolocie trudno jest przyrządzić burgera, tak? Żeby na przykład on był średnio wysmażony, żeby ta bułka była zgrillowana. Po prostu to jest niemożliwe. No jasne. Trudno sobie wyobrazić takie mobilne stanowisko, gdzie ktoś na takiej gorącej płycie to smaży. Tak, choć są linie, które burgery proponują. No pozostawiam do oceny już pasażerom walory smakowe, estetyczne. Jasna sprawa. A tak sobie myślę też, że w waszej pracy czasami się zdarza, ale jeśli nie, to popraw mnie, bo tak cały czas rozpoczynając ten cykl rozmów z wami jako z ekspertami, no gdzieś też we mnie siedzi jakiś taki pasażer, który ma sporo doświadczeń i czasami dokonując takiego rachunku sumienia, no wiem, że tak robiłem, że przerzucałem odpowiedzialność na linię lotniczą za coś, co jest w kompetencji lotniska czy obsługi lotniska, mimo wszystko zgłaszając ten problem do was. I tak sobie myślę, w jaki sposób wy jesteście w stanie funkcjonować i dogadywać się z operatorami, nie wiem, czy dobrego słowa używam, tymi ludźmi, którzy są na lotnisku, zarządcami lotniska właśnie, żeby właśnie ta ich praca nie miała negatywnego wpływu na doświadczenie pasażera, który ostatecznie wyjdzie na przykład w tej ankiecie, którą ktoś do was wyśle. Znaczy, może zacznę od tego, że to jest totalnie okej, że ty to zgłaszasz do linii lotniczej, bo od linii lotniczej kupiłeś bilet. I myślę, że to jest ciekawe, żeby o tym opowiedzieć, że to lotnictwo i w ogóle ta usługa przewozu lotniczego to jest taki zespół naczyń połączonych. I my faktycznie musimy polegać na pracy ogromu poddostawców. No bo myśląc nawet o locie, lot jest sporą linią, ale nie największą na świecie. Latamy do ponad 100 portów lotniczych na 5 kontynentach. No i tak naprawdę każdy z tych lotnisk to jest dla nas osobny partner, gdzie musimy zamówić usługi sprzątania, usługi tankowania, dostawę cateringu, obsługę naszych pasażerów, czyli ktoś siedzi przy tym stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, wydaje karty pokładowe, okleja walizki, ktoś wpuszcza naszych pasażerów na pokład. To jest po prostu ogromny wszechświat, który sobie funkcjonuje. Tam jest dużo takich połączeń.
I faktycznie nasza praca polega też na dzieleniu się tą informacją zwrotną, no bo jeśli my się nią nie podzielimy, to ci nasi poddostawcy, partnerzy nie będą tego wiedzieć, więc ja mimo wszystko cieszę się, że pasażerowie zgłaszają to do lotu, mimo że to nie zawsze jest w 100% wina lotu. Natomiast to lot właśnie ma szansę zareagować, przekazać to dalej i wprowadzić jakieś zmiany. Czy przekazać właśnie inne oczekiwania naszym partnerom. Nie wiem, czy wyciągnę z ciebie tę informację, czy nie, ale jestem po prostu strasznie ciekawski. Chciałem cię zapytać, czy są jakieś takie lotniska, z którymi się trudniej współpracuje i są takie, z którymi jest przyjemniej? Czy na przykład lotniska wpadają jakieś takie dziwne pomysły, które potem właśnie w ankietach czytacie? No są, nie będę wymieniać tych lotnisk, ale one są. Jasne. To też nie jest tak, że lotnisko jest równe lotnisku. Te lotniska są po prostu bardzo różne. Myślę na przykład o portach w Stanach Zjednoczonych teraz, które w ogóle ten amerykański rynek lotniczy do perfekcji opanował właśnie takie wsparcie boardingu, czyli tego stresującego momentu, tak zwaną procedurą boardingu strefowego. I polega to na tym, że dzielimy naszych pasażerów na grupy według różnych wytycznych. Różne linie mają różne pomysły i wiem, że testują te pomysły. Czasami to jest tak, że wsiadamy rzędami od tyłu do przodu. Tak. Czasami pierwsi zajmują miejsca pasażerowie, którzy siedzą przy oknie. Dopiero potem wsiadają pasażerowie, którzy mają miejsce przy przejściu. Więc różne podejścia są stosowane. I wydaje mi się, że to w Stanach się fajnie sprawdza. Natomiast te lotniska mają do tego po prostu przestrzeń. To są bardzo duże terminale, gdzie nie jest problemem w tym tak zwanym gate'cie, czyli tej bramce, gdzie czekamy na wejście do naszego samolotu. Nie jest problemem ustawienie 6 czy 8 wężyków, które po prostu dzielą tych pasażerów na grupy i potem każdy wężyk po kolei wchodzi na pokład. Są takie lotniska, gdzie po prostu tego zrobić nie możemy, bo nie ma na to miejsca i myślę, że takim przykładem tego, gdzie musimy szukać innych rozwiązań jest nasz hub, czyli lotnisko Chopina w Warszawie, które jest bardzo, bardzo zatłoczone. No i tam po prostu nie mamy takiego komfortu, zawłaszczenia przestrzeni na jeden konkretny rejs, bo na przykład w tym samym czasie obok siebie odlatuje 5 czy 6 lotów dalekodystansowych. Rozumiem. No i też pewnie taka mentalna przeszkoda jest pod tym względem, że do tej pory nie praktykowaliśmy na przykład w Europie takiego systemu. W Stanach ja rzeczywiście tego kiedyś też doświadczyłem i byłem zadziwiony, jak dobrze to działa w takim znaczeniu, że pasażer sobie czyta na bilecie, że tam jest w grupie trzeciej i on się ustawia dokładnie przed tym wejściem oznaczonym trójeczką. Natomiast w momencie, w którym by się próbowało to zrobić w Warszawie, to całe to przejście byłoby zastawione do kolejnych gate'ów, prawda? Więc ten wężyk się zawsze tak wzdłuż układa tam. Tak, no tak. To też są właśnie kwestie tego, kto leci z nami danym rejsem, czy zna to rozwiązanie, czy nie. My też staramy się opowiadać o tym, jak się przygotować do podróży. Wysyłamy na przykład maile, przygotuj się do swojego lotu, te informacje mogą ci się przydać, więc też staramy się uczyć tych rozwiązań i wdrażać, bo jeśli wiemy, że one usprawniają te doświadczenia, no to zależy na tym, żeby je popularyzować. Dobra, ale rozumiem, że uznajesz, że to amerykańskie rozwiązanie dotyczące tego strefowego boardingu jest w porządku, a przychodzi ci do głowy coś takiego, co jest praktyką robioną przez lotniska, ale właśnie absolutnie taką, z którą staracie się walczyć, albo która właśnie potem negatywnie się odbija na ocenie pasażerów? Chyba znowu zaparkuję przy tym boardingu, bo myślę, że to jest też taki przykład, gdzie my musimy podjąć decyzję i tak balansować między komfortem pasażerów i właśnie taką stresogennością tego etapu podróży, a punktualnością. Bo są lotniska, które sugerują takie rozwiązania poprawiające punktualność, ale obniżające jednak komfort podróży. Jest to na przykład tak zwany pre-boarding, czyli polega to na tym, że pasażerowie czekają w jakimś pomieszczeniu czy w rękawie, kiedy samolot jeszcze nie jest gotowy na przyjęcie pasażerów na pokład, ale w momencie, kiedy on już będzie gotowy, to po prostu wszyscy ruszamy i zajmujemy swoje miejsca. No właśnie, tu jest do podjęcia decyzja, czy dajemy naszym pasażerom komfort oczekiwania w gejcie na miejscu siedzącym, czy zależy na tym, żeby odlecieć tak szybko, jak to możliwe, no i czekamy w gejcie na stojąco, gdzie może być zimno, gorąco. Ciekawe jest to, że gdybyś mi o tym nie powiedział, to bym nie podszedł do tego tematu świadomie od strony bycia pasażerem,
A teraz jak o tym powiedziałeś, to przypomniałem sobie hiszpańskie lotnisko, gdzie właśnie był ten pre-boarding, powiedziałeś dokładnie. Nie wiedziałem, jak się nazywa ta procedura, już teraz wiem. I ona się zakończyła czymś takim, że staliśmy w rękawie faktycznie, który zamienił się w szklarnię ze względu na to, że po prostu słońce z jednej i z drugiej strony dostawało się do środka. No i właśnie, to jest ten moment, w którym my nie wiemy jako pasażerowie, że to jest jakiś rodzaj lotniskowej praktyki, no bo znowu tam wszyscy by pewnie wygrażali linii lotniczej, więc to są właśnie takie, rozumiem, praktyki, z którymi potem nie wiem, wykonujecie smutny telefon do takiego lotniska i mówicie, słuchajcie, jednak by się przydało poprawić. Tak to działa w praktyce? No tak, tak. Mamy w locie biuro operacji naziemnych, które odpowiada za całą tę operacyjną stronę, operacyjną lotniskową. Oni współpracują, te firmy nazywają się, to są tak zwani handlerzy, agenci handlingowi, czyli to są firmy, które dla nas świadczą takie usługi obsługi naziemnej na lotniskach. No i dzielimy się tą informacją, wprowadzamy zmiany na przykład w naszej umowie. To też nie jest tak, że każdy z tych agentów handlingowych robi to tak jak chce. Mamy umowy, standardy obsługi, które są zdefiniowane. I ten sam agent handlingowy obsługując inną linię, na przykład linię niskokosztową na danym lotnisku, może taki preboarding stosować, ale na przykład w przypadku lotu tego nie będzie robił, no bo zgłaszamy, że to nie jest nasz standard. Okej, super. A czy jest jakaś taka informacja albo praktyka, którą z punktu widzenia twojego biura chcielibyście, żeby pasażerowie wiedzieli, a często nie wiedzą, a gdyby wiedzieli, to by wszystkim się pewnie latało łatwiej? No, czuję się w rozkroku odpowiadając na to pytanie, bo z jednej strony jest dużo takich rzeczy, ale z drugiej strony też wiem, że to jest nasza odpowiedzialność. My się dzielimy tymi informacjami i je przygotowujemy. Blisko współpracujemy z zespołem, który odpowiada za naszą stronę internetową, czyli lot.com, i tam tych treści informacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, więc zawężając to do takiego jednego marzenia, to byłoby chyba związane ono z tym, żeby pasażerowie znajdowali w miarę możliwości czas na przygotowanie się do podróży, na zapoznanie się z tymi wytycznymi. No bo to po prostu bardzo ułatwia i myślę, że odejmuje dużo stresu. Jasne. To tego braku stresu albo absolutnej redukcji stresu życzę nam wszystkim. No i bardzo ci dziękuję ze względu na to, że mieliśmy, Maciek, możliwość porozmawiania z osobą, która między innymi robi w sumie wszystko, co w mocy, codziennie, każdego jednego dnia, żeby tego stresu było jak najmniej. Dziękuję w imieniu pasażerów. Trzymam kciuki za dalsze działania. Dzięki. Dziękuję.